Gdzie ty mi idziesz z tej strony? Tu. Ojej, nic nie widzę. Dashbur. Dashbur. Witamy Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj w roli głównej znowu. Tak, co jakiś czas. Co jakiś czas. Jakiś czas. Kolega Mariusz. Idziemy dzisiaj na polowanie z podchodu. Widzicie, śnieg jest, biało. Idziemy się przejść Maniek. Co dzisiaj strzelamy? Byka Aha. i jelenie łanie. A dziki? I dziki. Dobrze. A lisy? Też widziałem, też tutaj są. Tak. Mimo tego, że są wilki, też lisy jeszcze chodzą. Także idziemy się przejść. Dzisiaj Mariusz będzie ja za operatora, Michał chory, a idziemy pospacerować. Może jakieś jelenie spotkamy. Jak spotkamy, to weźmiemy. Tak, to będziemy próbować. Później sobie pogadamy na temat kalibrów, pogadamy sobie na temat broni. Zostańcie trochę dłużej. O. Mariusz Wam poopowiada, bo z czym poluje, bo wiele osób pyta. Co ty mówisz? Naprawdę? Dobra. To co? Ja poluję cały czas z tym samym. Tak, cały czas z tym samym. Ulubionym, ale chyba coś tam będzie zmieniał. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja, więc dobra, nie przedłużając, słuchajcie, bo robi się coraz widniej. Wieje wiatr, bardzo dobrze, że wieje wiatr. Nie będzie nas tak słychać. No, dokładnie. Będziemy sobie chodzić, to nie będzie słychać. Tak. To co, ruszamy, Mariusz. No idziemy. I co? No i siedzimy. Już żeśmy usiedli. Jak żeśmy podchodzili tutaj do tej zwyżki, to 2 dziki nam przebiegły. A jak nam przebiegły 2 dziki, to za chwilkę będą szły jelenie. Ale te dziki były daleko, nie? Nawet nie dało się nagrać, jeszcze było za ciemno. Do tych dzików było jakieś 400 metrów, ale przeszły przez drogę i poszły. Posiedzimy tu z 15 minut. I co, Mariusz? I pójdziemy na pewne miejsce. A co, jest takie miejsce? Jest źródełko. To mi musisz je pokazać, bo ja nie wiem, gdzie ono jest. Dla wtajemniczonych. Tak jest, dobra. Czekamy na jelenia. Posiedzieliśmy chwilkę, 10 minut, żeby uspokoić trochę. No i co, idziemy sobie dalej drogą. Tu mamy już przejście jeleni. Poszukamy ich. Tropy za tropami. Ruch zwierzyny jest. Nie nudzimy się, a tutaj mamy przejście dzików. To są te dziki, Dziki były 2. Także tutaj... A tu jest więcej trochę. Jeszcze raz, 2, 3. No może 3, 2 tylko widzieliśmy. A co to jest? No. To jeszcze nie te dziki. Jeszcze Te dziki to jeszcze. No, a mamy teraz grudzień, czyli huczkę. Tych dzików powinno być o wiele więcej. A mamy 3. Także kolejne dziki zaraz będziemy mieli. Może. Jak chyba da. Oj, tutaj to chyba coś tu się grubo zapowiada, bo Kamil nie zdążył włączyć kamery, a tutaj wataha za watahą. Dziki za dzikami. Idziemy, może jest, ale one szły dosyć ostro. Już ich nie złapiłem. Pełnym galopem. No, idziemy. Także no, tutaj coś się dzieje. Chyba będzie tutaj huczka. No siedzimy na kolejnej zwyżce. No słuchajcie, no, wszystkie dziki to biegły. Nie było dla nas żadnych szans. Widocznie gdzieś się spieszyły. Gdzieś się umówiły, co nie, Kamil? Tak. Umówione Wszystko były daleko i na czas pełnym. były. Nawet nie zdążyłem kamery włączyć. Na pełnym galopie leciały, co nie? Także nawet Kamil nie zdążył włączyć kamery. Także gdzieś były umówione. No, gdzieś poniżej, co nie? Ale jak przeszły. Ale czekamy na jelenie. Poczekamy chwilkę, 15 minut poczekamy i powinny iść jelenie. Powinny iść. A czy będą szły, to zobaczymy. Taka widoczność piękna. A wieje? Coraz bardziej wieje. Strasznie wieje. Ja nie widzę. Co?
Czemu się wróciły? Szły w tą stronę. To jest lotów, idą przed nami. Tylko, że one nie idą na nas, tylko idą w lewo. Coś tam się dzieje. Naszykuj się, Marek. Widzisz? No przed nami stoją, przecież nagrywam. Weź sobie wnetkę najpierw, jak ty... No i co, usiedliśmy na tej wyspce, na której żeście ostatnio widzieli. Siedzieliśmy i chmara ile nie była. Tak jak mówiłem, że będzie. Tylko takie niespokojne były, że chodziły lewa, prawa i aż w końcu złapały nasz wiatr. Bo dzisiaj wieje, ja nie wiem skąd tu wieje. Kręci wiatrem niesamowicie. No i co, zwietrzyły nas. No i tyle żeśmy widzieli. Niestety, tak bywa i na polowaniu. Tak bywa. Co, wracamy w stronę auta, tam sobie jeszcze pogadamy. No, a tutaj jeszcze będziemy wracać, to jeszcze jest taka godzina, że może coś będziemy widzieć. Ale nachodziliśmy się. I zwierza było. No zwierzę było, dziki były, jelenie były, ale jeszcze nie wszystkie te jelenie były, co uważam. I tutaj jeszcze może spotkamy jakieś jelenie. I idziemy dalej. Patrzymy. A może coś wypatrzymy. No jak tam, Mariusz? Podsumuj to polowanie. Słuchajcie, to są jedne z takich wyjść, że myśliwy wraca no, tylko z kilometrami w nodze. A tak poza tym to naglądałem się niesamowicie. Jeszcze teraz 3 jelenie, ale nie był to pewny strzał, także kiedy indziej sobie podejdziemy. Były dziki, były jelenie, wszystko było jakby poza zasięgiem strzału. No ale co, chyba wieczorem trzeba znowu iść, nie? Dokładnie. Dzisiaj jest niedziela, także no wypadałoby pójść, co nie? No wypadałoby pójść, zobaczyć co się dzieje. Mariusz, Zwierzyna się rusza i słuchaj, tam jest dużo, tak na początku tam gdzie żeśmy szli, to strasznie dużo tropów lisów. Zaś tutaj są kruki i wilki. tak. Tak. Także tutaj są dużo tropów wilków i kruki latają na potęgę, nie? Cała rodzina kruków. Powiedz, no czym ty polujesz, bo wszyscy tam pytają, a ty musisz to opowiadaj po kolei. Z czego ja poluję? Tak. No ja poluję, Od samego początku, nie? od samego początku poluję, słuchajcie, z tiką T3 Hunter w drewnie, kula czeska lekka. No i co, na tym założona jest delta. Nie delta, ty. Przepraszam. Doktor. 2,5 razy 15, 56 V6. Kaliber 308. Kaliber 308. 308, amunicja czeska lekka. Bo taka była w sklepie. No i teraz tak, bo niektórzy pytali, także jak się sprawuje sprzęt? Nie no, Tilka to, słuchajcie, no ja też kupiłem ją od myśliwego, także ona już była używana, także ona już jedno pokolenie sobie popolowała, a teraz ja już poluję, nie? Z nią. W drewnie jest, drewno jest takie, że naprawdę ciężko zniszczyć. Ona tak naprawdę ma 20 lat, a ślady użytkowania, no zobacz. No ja wiem. No ona to po prostu to Mnie jest, tam to ktoś, jest wół do roboty. To jest wół do roboty. mnie ktoś kiedyś pytał w komentarzu, jak ja czyszczę broń. Mariusz, powiedz, jak ja czyszczę broń. Okazjonalnie sznurem, co nie? Tak jest. To... A jak już jest tak zapuszczona tak na amen, to nie, to masz szczęście, że lubię czyścić broń. Tak. Także jak już się zlituję, to wezmę od Kamila broń Rozbierze na części pierwsze i wyczyści. i przeczyszczam. Tak jest. Masz szczęście, że lubię. Przechodzi coś? Nie. Popatrz na lornetkę. Jezu, w tej mgle to tak A myślałem. lornetka Delta z dalmierzem. Dostępna u nas na stronie oczywiście. Tak, 9 razy 45. Także dalej jest tyrana i ślady użytkowania no, też nie widać. To co, idziemy wieczorem na drapieżniki?
Postawiłem termo, weźmiemy sprzęt i myślę, że pójdziemy, przeatakujemy dzisiaj lisy może. Także no tak to jest. No. Niektóre komentarze czytałem, ile trzeba wyjść, żeby coś upolować. No, No właśnie, ile razy trzeba wyjść, żeby upolować. Kiedyś liczyłem. no i jak Cię? 10 wyjść, Jedna sztuka? Jedna sztuka. No Ale wiesz, liczy się kontakt z przyrodą. Liczy się też czy się teren zna i czy się zwierzynę zna, którędy chodzi, jaka to zwierzyna jest i przede wszystkim znajomość terenu. niestety im więcej jesteście w łowisku, tym więcej wiecie. Jak nie chodzicie do tego łowiska, to nic nie wiecie. I idziecie okazjonalnie, siadacie na pierwszej lepszej ambonie i tu już łód szczęścia. Wyjdzie coś albo nie wyjdzie. A z racji tego, no, że my przebywamy w tym łowisku dużo, No i to jest tak, czasami bywam w łowisku tak, że bez broni jestem po prostu tak. Czy jest lato, czy jest wiosna, czy jest jesień, no to się spaceruje po tym lesie, prawda? tak, i wtedy jak się wie, co się dzieje w lesie, no to wtedy łatwiej upolować, nie? Także A jak się umie czytać las, tak, no to tak się poluje, nie? to się tak poluje. A czasami okazjonalnie ktoś przyjeżdża, siada na ambonę pierwszą, wyjdzie, coś uda mu się strzeli, nie strzeli, ale to taki łód szczęścia. Tak, łód szczęścia. A tutaj akurat też zwierzyna ma, słuchajcie, w różnych porach roku jest gdzie indziej, tak? My jesteśmy teraz na szczycie, zresztą widać, wieje, tam z tyłu świerki się ruszają, więc w każdym bądź razie powiem Wam, że to nie jest takie proste. Jak ktoś, dzisiaj one są tutaj, a latem tutaj nie ma w ogóle jeleni, tak? No bo one są wszystkie na polach, tak? No Tak, tutaj, latem to nie ma nic. no, A dzisiaj co? A dzisiaj widocznie huczka jest tutaj. tak, zawsze w górach, u nas zawsze jest tak, że huczka jest w górach. Było tych dzików sporo, spotkaliśmy kolegę jeszcze tutaj z koła, zwracał z polowania, też miał dziki, Dokładnie. więc ewidentnie dziki się tutaj zeszły na huczkę i mamy ten okres po prostu huczkowy, nie? I to nie jest dziki, to nie są dziki 5 i 10, tylko jest naprawdę kilkadziesiąt dzików. No dzisiaj widzieliśmy jedna wataha była, na co nie zdążyłem kamery włączyć No. przed nami, nie? Ale to było Leciał pociąg ponad niesamowity. 20 No, było leciał przynajmniej. pociąg niesamowity. Nie? No, także słuchajcie, będziemy wieczorem się widzimy, weźmiemy sprzęt, zmienimy, zostawimy Mariusza broń, weźmiemy moją, weźmiemy wabik i pojedziemy poszukać lisów. No i Tych tyle. wabików trochę masz, to będziemy sobie testować. Tak jest. Jaka skuteczność? tych Jaka wabików? skuteczność, może się uda jakiegoś lisa strzelić. Nie ma pogody za bardzo, słuchajcie, wieje, zobaczymy co będzie na dole jak zjedziemy, ale jest wilgotność straszna, jest ogromna, jest wilgotność Z niewyobrażalna. Z 80% jest, idzie na plus. Wczoraj jeszcze był mróz, a A dzisiaj, dzisiaj ma być 6. tak, a dzisiaj ma być 6 na plusie. Ale kto to widział, że w górach tak wysoko śniegu było co kot na płowie? Tak, w grudniu. Kto to widział? Nie, to powinno być tego śniegu tutaj normalnie. Pamiętasz te Z metr polowania? 20. Gdzieśmy tu polowali? Nie, to się nie da. No. To się nie da. Mamy Śniegu po cycki. Tak, mieliśmy tutaj tyle śniegu, że jak dziki żeśmy strzelali na tej drodze tutaj niedaleko, tam kawałeczek dalej, nie? No to było takie fajne zdjęcie, nam wyszło na tej drodze, mamy zrobione, ja strzeliłem takiego wycinka, takiego warchlaka, nie? No ale to śniegu, słuchajcie, to było tak powyżej kolan, jak żeśmy tutaj szli. I to też był grudzień, bo to było przed świętami. A jak polowania zbiorowe, to pamiętam, jak chodziłem na gance, no to metr 20 śniegu, nie? I się walczyło. I się walczyło. A teraz się wszystko pozmieniało. Dobra, nie będziemy przedłużać. A nam towarzyszą przede wszystkim kruki. Tak, Kruki. Tych kruków jest niesamowita ilość. Widocznie skuteczność polowania wilków no jest, jeżeli kruki tutaj zlatują. no niestety, z tymi wilkami jest coraz gorzej. Trzeba zrobić osobny odcinek na temat tych wilków, także coś tam pomyślimy. Dobra, Maniek, Jak kończymy? jak nagrać te wilki? Łódź szczęścia chyba. No fotopułapką się udało, a No, tutaj to... no tak. A niestety tak to jest ciężko. Tak, żebyśmy uchwycili w kadrze. Co, widzimy się wieczorem. Ale ja chyba pójdę jeszcze zobaczyć za kozami. O, no, Dzisiaj taki... to już namówiłeś. Tak? No idziemy jeszcze za sardami. No to co, do zobaczenia na następnym wyjściu. Dasz ból. Dasz ból. Moi drodzy, tutaj mamy pierwszego lisa, którego udało się przywabić. No i zaraz zobaczycie, słuchajcie, tutaj było dosyć daleko. Ten lis był dosyć cwany i on cały czas biegł. Cały czas biegł, fajnie tam z tyłu sarna jest. Wilgotność powietrza była ogromna, naprawdę, no niewyobrażalnie. Zobaczycie później w dalszej części materiału. Natomiast cały czas ten lis sobie biegnie. I nie chciał się zatrzymać. Ja myszą piskałem, no nie chciał się zatrzymać. Cały czas sobie go prowadziłem i tu właśnie widać zaletę tego pastorału, kurczę, że można się przekręcić jakby w koło, tak naprawdę nie wyciągając broni z niego, nie? I on naprawdę stabilny i to nie było blisko. Tutaj jest ten dystans spory. Nie miałem czasu już tą ostrością kręcić. Mówię, no bo zaraz mnie lisiur, nie wiem, zwietrzy. On zachodził pod wiatr w zasadzie. No i później to, że on się
zatrzymał, co zobaczycie dalej, no to fart. Tutaj mi zniknął, o, i znowu gdzieś jeszcze jakąś górką. Musiałem sobie oddalić troszeczkę. Wiadomo, im krotność mniejsza, tym jakość obrazu lepsza. I tu go nie mogłem wyczaić, gdzie on się schował. O, już jest z powrotem. Już znowu zmniejszyłem. Aż się gdzieś zatracił. On taki dołek wpadł w taką zagłębienie terenu. I jest. I to już było no 180 metrów i sobie stał. I znowu ruszył. Mówię, no nie. No i tutaj jeszcze się zatrzyma. Akurat odświeżyło w tym momencie. No i list już jest nasz. Ktoś nie widział? Proszę bardzo. Taką mamy zimę w grudniu. No i moi drodzy, mamy pierwszego lisa. Słuchajcie, najgorsze to wszystko jest to nagrywanie w tym momencie, bo jestem sam. Udało się strzelić. Strzał był daleki, 180 metrów, no 180 kroków. Nie mam tu dalmierza ze sobą, żeby to zmierzyć, ale mierzyłem na kroki. 180 w takim dołku stał fajnie, w takiej nietce. Zareagował na wabienie. A muszę tą lampkę wyłączyć, bo na tym mniejszości zaraz wam pokażę wszystko. Tylko muszę najpierw te latarki powyłączać, bo nie będzie tutaj widać, a ja sam jestem. Teraz to problematyczne to jest. Wabiłem, słuchajcie, tym gunbrokerem. Miechowy, taki typowy predator. Duży pies. Byłem już po niego. Jest takie błoto, zaraz wam pokażę. Masakra. Myślałem, że będzie chociaż trochę bardziej sucho w tym polu. Wjechać się absolutnie nie da. Musiałem po tego lisa iść. Duży pies. Zaraz wam pokażę. Pastorał na razie sprawdził się świetnie. Słuchajcie, tutaj było coś niesamowitego. Poczekajcie, tylko ja sobie zapalę jakieś światło. Tu mam 15 latarek. Tam mam magnes, coś tu się złapało. Zapalniczka. Ok. Czekajcie, powoli, bo to nie jest takie proste. Się komuś wydaje. O! Teraz tego night shota wyłączymy. Cyk, dobra. Zobaczcie, jaki psiur. Kawał lisa. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam statyw, bo ja nie nazywam tego tylko pastorałem, tylko bardziej statywem, ten lis się w ogóle nie zatrzymał. To widzieliście na nagraniu ze Stellara. On cały czas biegł, cwaniak, po prostu cwaniak straszny. Ta głowica obrotowa, lis się pokazał tam. I teraz zobaczcie, ile ja wykonałem obrotu. Tu biegł, tutaj będzie widać, doszedł do tej drogi, tam mi zginął przez chwilkę. Wyszedł, tu gdzieś mój ślad pewnie jest. O, tu jest mój ślad, no, kamera wyostrzy. Czekajcie. No, coś zwariowało. O, tu jest mój ślad, po którym ja szedłem, po tego lisa. O, i tam go strzelałem. W takiej nietce. I teraz to jest chyba pastorał z przeznaczeniem do takiego rodzaju polowania. Zdecydowanie. Mega stabilny. Cały czas ta głowica obrotowa. I dało nam to, że lis w końcu się zatrzymał. Ja już zacząłem smokać, słuchajcie, myszą piskałem. Nie chciał się zatrzymać. Dopiero jak smoknąłem, zatrzymał się. Oddałem strzał skuteczny. Pies. Duży pies, naprawdę. Kawał psa. Zmieniamy miejsce. Jesteśmy cały czas na tym samym rewirze. Zmienimy sobie miejsce z drugiej strony i jedziemy powabić dalej. Także mam nadzieję, że nie tym jednym lisem się to skończy. Dzisiaj będziemy strzelać ze Stellara. Jutro pojadę jeszcze raz, ale zmienimy na inny sprzęt. Także założymy może Senopexa. Zobaczymy. Także na razie pierwszy lisiur upolowany ze statywu Primosa i z optyką Hika. I lecimy dalej. A, miałem wam pokazać, jakie jest błoto. Proszę. Jak ktoś nie widział, to proszę bardzo. Taką mamy zimę w grudniu.
I tu mamy drugiego przecherę, który przyszedł mi, ale zwróćcie uwagę, widzicie z tyłu tira jadzącego? No nie było jak strzelać. Ja nie żałuję. Broń Boże, tego strzału nie oddanego, tu nie było żadnego kulochwytu. No gdzieś ten kulochwyt teoretycznie jest za lisem, ponieważ jest pole. No ale niestety to nie jest to. No tutaj chociaż możecie popatrzeć mniej więcej jak ten Stellar działa. No to nie, no mówię, no przecież z tyłu dachy domów widać w ogóle, no jak tu strzelać. W ogóle nie spodziewałem się, że te lisy będą mi szły wszystkie od strony wioski. Liczyłem, że coś z lasu przyjdzie, dlatego się tak ustawiłem. No on tutaj, no pięknie się prezentuje. No i tu był moment taki, że on sobie przeszedł i ja czekałem aż wejdzie, o. I tutaj można było go pociągnąć, ale mówię, ja wiem, czy to aż tak dobrze. No jeszcze kawałek bym musiał przejść, żebym był taki w 100% pewny, żeby można było oddać strzał. No tutaj, no kropka sobie po komorze lisa wędruje, no ale jakoś na ten strzał się nie zdecydowałem. No niestety, tak to mogło być. Lepiej nie strzelić, jak później żałować. No, cały czas mnie obchodził. O, widzicie, tu znowu domy, więc nie było znowu jak z tyłu, gdzieś sarny widać daleko. No i ten lisiur sobie tutaj, o, spaceruje. No jak tu strzelać? Z tyłu chałupy. W ogóle cały czas po wierzchu, po szczycie, po wzniesieniu. No i tutaj był właśnie, liczyłem, że z tej strony przyjdzie lis. I tu był ten moment, gdzie można go było strzelić, tylko on się zatrzyma na chwilę jeszcze. Patrzcie. O. I mogłem pociągnąć, ale się nie zdecydowałem. No i poszedł sobie. Tutaj był drugi, następny lis, który nie chciał zareagować na WAP, przechodził gdzieś bardzo daleko. To jest około, myślę, że pod kilometr. I tu go nagrywam Falconem, żeby było ciekawiej, to możecie zobaczyć. FQ50. No i mamy jeszcze zająca, który nam przyszedł na jakieś 50 metrów, 60 może, też Falconem nagrany. To tak wstawiam jako ciekawostkę. I zaraz zobaczycie tego samego zająca nagranego w Stellarze. Tu sobie ostrość tylko dokręciłem. O. I ten sam zając nagrywany w Stellarze. Dystans do tego zająca jest około w granicach 50 metrów, gdzieś do 60 max. Dalej nie było. Moi drodzy, 1,5 godziny polowania. Udało się upolować jednego lisa. Widziałem więcej. Coś tam udało się ponagrywać. Mam nadzieję, że dało Wam to jakiś obraz. Natomiast samemu to jest no trudno. Nie będę się tutaj użalał w jakikolwiek sposób, ponieważ nie jest to wcale takie łatwe. Nagrywać lunetą, nagrywać monookularem i dogrywać do tego tematy kamerą, więc nie, to jest naprawdę ciężko. Natomiast tak pokrótce podsumowując, zaczęło tak wiać w tej chwili, tak wieje masakrycznie, że już musiałem zakończyć to w aucie, bo nie ma najmniejszego sensu. Jest 21:45, kończę polowanie i teraz tak, parę wskazówek dla Was, a jednocześnie wniosków. Ja dzisiaj pojechałem późno, pojechałem o godzinie dopiero po 19, więc było to moim zdaniem za późno. Na lisa powinniśmy jechać o tej porze roku, w granicach godzina, jeżeli chcemy polować używając celownika Nocto czy termowizyjnego, powinniśmy wyjechać o godzinie 16, 16:30, wtedy kiedy on rusza na żer. To wabienie będzie skuteczniejsze. Do tej godziny 19:20 te lisy będą Wam lepiej szły. Teraz już na końcówce stanąłem jeszcze w jednym miejscu, przyszedł tylko zając. Ale to może i dobrze. Nagrałem Wam, moi drodzy, jak widać w tym Stellarze, zając był na dystansie około 50 metrów, więc mogliście popatrzeć. Wcześniej widzieliście materiał z lisa, którego miałem pięknie, przywabiłem go myszą, już później tak blisko był, to już go zacząłem podciągać myszką, ale powiem Wam jedno, że no nie było kulochwytu. Tam z tyłu pewnie będziecie widzieć, jechały samochody i tak dalej, no nic nie jest warty tego, żeby później północy nie spać, jak się już kulę wypuści. Więc odpuściłem. Myślałem, że jak zejdzie w prawo, a schodził nam tak fajnie w dół, no to tam go ciachnę. No ale powiem Wam, że no nie zatrzymał się, tyłem był taka jeden ułamek sekundy, tam się pewnie to nagrało, że można było puścić kulę, ale jakoś tak, nie wiem, nie miałem chyba
tak w 100% nie byłem pewny, więc nie strzeliłem. Lisów widziałem dzisiaj, słuchajcie, 5. Jednego strzeliłem i jedna zasada, naprawdę jedna, i to jest taka zasada ważna. Myślę, że powinniście się do niej stosować, zresztą wszyscy wabiarze wam to powiedzą, że moi drodzy, jeżeli chodzi o wabienie, to strzelacie tylko te lisy, które jesteście w 100% pewni, że traficie. Jeżeli macie lisa przywabionego i jest coś nie tak, nie strzelajcie. Naprawdę nie strzelajcie, bo on już więcej nie przyjdzie. Jak go spodujecie, on więcej nie przyjdzie. A tutaj on coś wie, że jest, ale nie wie dokładnie co i jest szansa, że on normalnie do was później przyjdzie na drugi dzień czy za 2 dni, zareaguje na wabienie i będzie sytuacja być może lepsza, bardziej pewna. No ja dlatego też nie strzelałem kilku lisów, bo mówię, no jest to... Nie byłem w 100% pewny, że trafię, więc nie strzelam. Tego jednego miałem wręcz idealnie, tak fajnie stanął na tej górce tego pierwszego, tego psa, udało się strzelić, więc powiem wam, że jestem zadowolony. Teraz tak, czym wabiliśmy? Ja wabiłem bynajmniej na początku 2 wabikami. Pierwszy to był ten oto Predator od Gunbrokera. Znajdziecie go na naszej stronie internetowej. I drugi wabik, który mam go ze sobą, tutaj wziąłem pudełko jeszcze, FC02, wabik drewniany. Słuchajcie, wrzuciłem go do pudełka z powrotem. Teraz wam go pokażę. Bardzo fajny wabik. Bardzo wabik taki skuteczny. Na tym samym dławiku co Predator. Tak on wygląda. Niesamowity głos. Bardzo donośny, głośny wabik. Wszystkie dmuchane wabiki przy tej temperaturze, teraz jest 3 stopnie na plusie, są ok, ponieważ membrana nie zamarza, wydalając po prostu parę z ust. Jak wabicie, osadza się tam, para się skrapla, przymarza, jak jest mróz, no i niestety wabiki przestają działać. Z miechowym tego problemu nie ma. No i trzeci wabik, który używaliśmy też z Gunbrokera, pisk myszy. No to się lisy pięknie podciąga na ten wabik, to już widzieliście wielokrotnie. Także powiem wam, że postanowiłem, że te odcinki następne z polowania na drapieżniki będą wyglądały zupełnie inaczej. Będzie normalne rozpoczęcie z kamery, czy to z Sony, czy będę z Michałem, będziemy kręcić Canonem, nieważne. Zaczynamy, kończymy wabienie. Będzie inaczej, najpierw pokażemy początek z kamery, część później pójdzie tylko Noctotermo, ja być może do tego podłożę swój głos, później, żeby jak będę w trakcie montażu, i zakończenie będzie z kamery. Nie będę już dogrywał, słuchajcie, że tak powiem, tych lisów wszystkich przy każdym liście z kamerą i tak dalej, no bo to jak się jest samemu, to jest po prostu niemożliwe. To jest za dużo zachodu, za dużo pracy. Później przy obróbce tego materiału, no musicie wybaczyć, ale tak się po prostu nie da. Musiałbym za każdym razem być z Michałem, który by ze mną od razu nagrywał kamerą. A tak jak będę polował sam, no to niestety będzie to wyglądało kamera, termo i kamera. Zrobimy jeszcze jeden taki odcinek, zmienimy Stellara na Senopexa. Pojedziemy popolować Senopexem z S10 nową, tam obraz będzie na pewno, będziecie mile zaskoczeni, bo ja sam jestem mile zaskoczony tym Senopexem. No i co? I będziemy polowali dalej na drapieżniki. Jedyne co u mnie, słuchajcie, pogoda jest katastrofa. Cały czas jest w okolicach między 0 a +5. Wilgotność powietrza jest kolosalna, jest ogromna wilgotność powietrza. Dzisiaj w termo pewnie to było widać, że ten obraz nie był taki super. Wiszą mgły, ja musiałem wyjeżdżać w swój obwód gdzieś wyżej, żeby można było uniknąć tych mgieł, bo w każdej dolinie, gdzie jest jakakolwiek niecka, to jest mleko, ściana mgły. No i niestety, nie do końca te warunki są takie, jak powinny być. Błoto widzieliście, jakie jest, no masakryczne. Natomiast polowanie samo w sobie fajne, tak? Ten pastorał, w cudzysłowie, na bardziej statyw, powiedzmy, jest stworzony do tego rodzaju polowania. Jest w 100% stworzony. Jak wam tam nagrałem, widzieliście, ta broń jest mega stabilna. Ręce macie wolne, macie dookoła, się kręcicie, po prostu jakby w betoniarce. I powiem wam, że jest to no do tego typu polowania rewelacja. Wy polujecie na rewirze jednym, tak, myśmy polowaliśmy na 2 rewirach, polujecie na rewirze jednym, zmieniacie 3-4 miejsca, ustawiacie sobie broń w statywie. Na temat samego wabienia, jak ja to robię, powiem wam w kolejnym odcinku.
Natomiast zrobimy sobie taki materiał za dnia, po prostu nie w nocy. Zrobimy sobie go za dnia, nie wiem, albo u mnie koło domu, albo gdzieś tam w łowisku. Pokażę Wam jak ja to robię, pokażę Wam te sekwencje wabienia. Ja nie jestem mistrzem wabienia. Tutaj by trzeba było zaprosić Tomka Górzyńskiego, to by Wam dużo rzeczy powiedział na ten temat. Ja mistrzem wabienia niestety nie jestem, no ale coś te lisy przychodzą. Sprzęt, który jest Wam potrzebny, od wabika na pewno latarka. Latarka to podstawa, słuchajcie. Ja to mam ze dwie. Ostatnio sobie takiego Fenixa C7 testuję. No, latarka jest mega mocna. O potężne ogniwo 5000 mAh, takie grube. Ładowana przez USB typu C. Co do tego, no do tego tą czołówkę, którą mam na głowie, to sobie gdzieś tam też biorę ze sobą. No ja nawet po tego lisa trzeba pójść, dojść, no to ta latarka jest naprawdę potrzebna. Dobry pastorał, dobrze przystrzelana broń i nieocenione jest tutaj termo. No powiem Wam, że termo jest nieocenione. Dzisiaj ja używałem Falcona FQ50, którego też tam powrzucam Wam trochę nagrań z niego. To, co udało mi się dzisiaj nagrać, to było do łapy. Na broni był Stellar SQ50. 180 metrów, do tego lisa było 180 kroków, no to nie było 160 metrów. Widzieliście elegancko, przy tak kiepskich warunkach, przy takiej wilgotności można było precyzyjnie kulę ulokować, strzelić ładnego psa. Było tych lisów trochę widzieliśmy. Następny materiał, celownik zmienimy na Senopexa, żebyście zobaczyli, jak widać w Xenopexie. Tam będzie dalmierz, więc będziemy sobie już te dystanse wszystkie mierzyć. No i chyba tyle. W tym odcinku, ten odcinek kończymy. Zaczęło się od porannego wyjścia z Mariuszem, kończy się na lisach, na nocnym wyjściu na lisy. No i co, będziemy dalej z tymi lisami próbowali coś walczyć. Może się uda nam jeszcze jakiegoś jednego liska strzelić. Mam nadzieję, że nie jednego bynajmniej z wabikiem. A teraz kończę, jadę do domu, słuchajcie, wieje, idzie zmiana pogody. U nas jest, zapowiadałem jakieś ochłodzenia, później zaś ocieplenia. No katastrofa, to nie wiem, już chyba nie wrócimy do tych zim takich fajnych, jakie były kiedyś. Zapraszam na stronę, możecie wejść. Wszystko to, co ja używam tutaj w moich filmach, możecie znaleźć u nas na stronie. Od wabików, latarek, pastorałów i tak dalej. Wszystko tam będzie. Będziemy to systematycznie dodawać, także jak czegoś nie ma, to poczekajcie chwilkę, parę dni. Michał się spręży i powrzuca. Będziecie mogli u nas, jeżeli macie ochotę, wesprzeć nas, wesprzeć nasz kanał, żeby się to wszystko fajnie rozwijało. Będziecie mogli to u nas zakupić. Dobra, a tymczasem przypominam o subskrypcji jeszcze, zostawcie suba, bo już nas jest ponad 34 000. Systematycznie co miesiąc przybywa nam między 900 a 1000 nowych subskrybentów, więc rewelacja, za co Wam bardzo, bardzo dziękuję. Przypominam o voucherze, macie voucher do wykorzystania, kto ma ochotę komuś zrobić prezent, możecie voucher wykupić na stronie. Zostawcie łapkę do góry, to napędza zawsze zasięgi, algorytmy. No i co? My to kręcimy, ja to kręcę w przeddni, za kilka dni wyjeżdżamy na polowanie zbiorowe na zwierzynę drobną. Nie będę Wam za dużo zdradzał, będziemy polowali na zwierzynę drobną, więc no, mam nadzieję, że coś uda się ponagrywać przynajmniej. Zobaczymy, jak święty Hubert będzie darzył, jaką kartkę się wyciągnie, ale to wszystko przed nami. No dobrze, to chyba już wystarczy tego gadania, bo nam taki odcinek wyszedł gadany, ale zwierzu upolowany. Lisiur jest, ładny pies, powiem Wam, że fajny pies, duży. I jak jutro by pogoda pozwoliła, nie będzie żadnego deszczu, nie będzie padać, no to ja sobie jutro pozwolę znów pojechać, ale początek w dzień zaczniemy, omówimy sobie ten pastorał. Teraz już go poużywałem, to wrócę do tego statywu, poomawiamy i będziemy polować dalej na lisy. Przetestujemy różne wabiki. Ogólnie lisy na wab idą. Nie ma jeszcze cieczki, więc one idą intensywnie i na pewno trzeba pojechać wcześniej. Pojechałem za późno. Myślę, że jutro wybiorę się już od godziny 16:30, 17. Atakuję z powrotem. Także do zobaczenia w następnym materiale i dashboard.